Miary mogą być, wiecie, liczone dziennie, godzinowo, tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, rocznie i tak dalej. W różnych sytuacjach różni ludzie się zachowują różnie. Bo Kowalski zrobił 5 komitów, ty zrobiłeś 4, kurczę, nie dostaniesz premii. Kiedyś słyszałem, że dashboard byłby. Fajnie mieć jakiś dashboard. A co na tym dashboardzie? No nie wiem, zastanówmy się. Wymyślmy, co możemy mieć na dashboardzie. Nie wiem jak ty, ale my mamy dużo lepsze i ważniejsze rzeczy do roboty niż gapienie się w jakiś dashboard. Mierzymy rzeczy po coś. Twoja wypłata bierze się z 2 rzeczy. Albo oszczędności, które wygenerujesz, albo zysków, które przyniesiesz. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rekowski. Wiecie na pewno, że Paweł jest fanem profili osobowości. Jest to jedna rzecz, którą ma na wskroś przerobioną, a druga rzecz, którą właściwie od pierwszych dni, kiedy Pawła poznałem, którą wiem, że jest jego konikiem, to są miary, to jest mierzenie naszej pracy, wyciąganie z tego wniosków. To jest bardzo wartościowe i bardzo przydatne w pracy menedżera, więc o tym dzisiaj porozmawiamy. Dobrze, że mówisz, że wartościowe i przydatne, bo sam dobrze pamiętam, jaki był opór we wdrożeniu i mierzeniu czegokolwiek. No i dzisiaj chcę ten temat ruszyć i też tak dogłębnie, no bo żebyśmy byli w stanie jakkolwiek zespołem zarządzać, no to musimy wiedzieć, czy on żyje, musimy wiedzieć, czy on robi to, co ma robić i musimy wiedzieć, czy on na siebie zarabia. No i żeby to wiedzieć, no to trzeba to wszystko pomierzyć. I teraz jest bardzo często sytuacja taka, że my nie mierzymy albo nic, albo mierzymy wszystko, albo ludzie nie wiedzą, co robimy, co mierzymy, albo w ogóle mówią, że to jest bez sensu i bombardują takie pomysły. Krzysiek, powiedz z twojego doświadczenia, jak to wygląda i wcześniej, i teraz, czy zespoły, z którymi masz do czynienia, oni w ogóle mierzą coś, chcą mierzyć, czy może dalej jest opór jeden wielki, jak to jest u ciebie? No, to jest różnie. Pierwsza rzecz jest taka, że jedna taka postawa, z którą się spotykam i też czasami byłem temu winien, to, że mierzmy wszystko, absolutnie wszystko, co się da, wkładajmy w to jakiś tam wysiłek, typu na przykład róbmy sobie jakiegoś Excela też, czy w jakiś sposób ręczny. Prawie, że to mi się kojarzy z takimi jakimiś księgowymi z zeszłego wieku, którzy w wielkich księgach ręcznie wpisują jakieś cyferki, ale po pierwsze nic potem z tymi danymi nie róbmy, a po drugie, w sumie to nie wiemy nawet po co akurat te zbieramy. Ktoś nam powiedział, że trzeba mierzyć jakieś określone liczby, no to mierzymy. I tyle. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą widziałem, to jest takie YOLO, czyli lecimy sobie, nic nie mierzymy i zawsze jak przychodzi jakaś sytuacja, żeby podjąć decyzję, czy żeby zastanowić się, gdzie jesteśmy, o co chodzi, no to też to jest takie bardzo na czuja. A trzecia sytuacja, która moim zdaniem jest bardzo częsta w zespołach IT, ale nie tylko, jest taka, że mierzymy różne rzeczy, czyli i nawet nie w taki jasny, zdefiniowany sposób, tylko na przykład senior management, zarząd myśli w jakiś określony sposób i ocenia pracę, czy ocenia wyniki w określony sposób i mają może nawet jakieś miary, o których nie mówią głośno, a my na przykład w zespołach w inny sposób mierzymy swoją pracę, w inny sposób oceniamy, że robimy dobrą robotę albo nie, ale też to nie jest wcale zbieżne z tym, jak to widzi zarząd, więc każdy coś tam sobie mierzy, często jakoś intuicyjnie i rozchodzimy się w różne strony. Bo jest tak, że co mierzysz, to masz i teraz jest tak, gdzie przykładamy uwagę i gdzie się skupiamy, no to tam kierujemy naszą pracę, chcemy, żeby to było jak najlepiej. Do tego mamy często takie zapędy Excelowe, bo to Excel nam krzywdę zrobił, że wiecie, są 3 kolory, zielony, czerwony, żółty. Nie ma znaczenia, co tam jest, ale jak się świeci na czerwono, to znaczy, że jest źle, na żółto to zaraz będzie źle, a na zielono to w sumie dobrze, ale jak jest dobrze, to znowu nikt nas nie pochwali i wtedy się kręcimy w kółko. Także dzisiaj zobaczcie, co warto zmierzyć i dlaczego warto to zmierzyć. I zaczniemy od tego, że przede wszystkim musimy rozmawiać w firmie jednym głosem. Niezależnie, czy jesteśmy w firmie IT, w firmie produktowej, w dowolnej branży, zawsze i wszędzie działa to dokładnie tak samo. Czyli dokładnie musimy wiedzieć, co jest naszą metryką sukcesu. Co to znaczy, że robimy dobrą robotę
to może być cokolwiek. Mało tego, w każdej firmie będzie to coś innego, więc my nie powiemy ci teraz, że musisz mierzyć taką metrykę, czy taką metrykę, czy taką metrykę. Powiem ci, jakie są segmenty, co możesz wybierać, ale to, czym jest sukces realnie dla ciebie, musisz określić ty. A najlepiej określić to razem z zespołem menadżerskim, a najlepiej mieć to wspólne z zarządem, a najlepiej mieć to jeszcze wspólne i zrozumiałe z pracownikami, żeby wszyscy wiedzieli, na jakiej jesteśmy stronie, po co robimy to, co robimy. Tu mi się przypomina ten taki słynny przykład z NASA, kiedy gościu, który zamiatał pas startowy, zapytany, co on robi, mówi, że wkłada swoją energię i siłę w to, żeby ludzie mogli latać w kosmos. A mówi, gościu, kurde, miotłą zamiatasz, kurde, pas startowy, ulicę, co ty tutaj gadasz, nie? Właśnie o to chodzi, żeby ta wizja, kierunek i dane były spójne na wskroś w całej organizacji, w całej firmie, żebyśmy dokładnie wiedzieli, gdzie idziemy i jak to wygląda. I tutaj odpowiedziałeś na pierwsze, najważniejsze pytanie, czyli po co w ogóle cokolwiek mierzysz. W sumie powtórzę slogan, że możesz zarządzić tym, co mierzysz. No i to oczywiście już tam było dużo dyskusji o tym, czy to jest prawda, czy nie, ale zasadniczo mierzymy rzeczy po coś. Po to, żeby cała nasza firma, cały nasz dział, nasz zespół, my indywidualnie, żebyśmy poruszali się w jakimś konkretnym, określonym kierunku, który jest sensowny. Czyli nie mierzymy po to, żeby mieć ładne liczby, nie mierzymy po to, żeby w CV potem wpisać, że zwiększyłem o 0,5% jakiś wskaźnik. Kiedyś słyszałem, że dashboard byłby. Fajnie mieć jakiś dashboard. A co na tym dashboardzie? No nie wiem, zastanówmy się, wymyślmy, co możemy mieć na dashboardzie. Więc nie, mierzymy po to, żeby te liczby dawały wspólny kierunek. I teraz pierwsza rzecz, którą warto mieć na tym dashboardzie, bo dashboard jest fajny, bo musimy jednak widzieć te dane, chociaż z drugiej strony niekoniecznie musimy widzieć te dane. Lepiej, zdecydowanie lepiej mieć systemy, które będą je monitorować za nas i tylko wysyłać nam powiadomienia w istotnych kwestiach. Bo jeżeli mamy się gapić na jakiś dashboard, to uwierzcie mi, że przynajmniej my, nie wiem jak ty, ale my mamy dużo lepsze i ważniejsze rzeczy do roboty niż gapienie się w jakiś dashboard. To naprawdę nie sprawia nikomu przyjemności. Ważniejsze jest to, żeby ustawić ten dashboard tak, żeby nam wysłał informację, stary, tu masz problem i to jest pierwsza grupa metryk, które możemy nazwać takim health checkiem. I teraz pewnie polecą we mnie jajka i banany, inne pomidory, zwłaszcza tutaj ze świata IT, bo takie podstawowe metryki health checkowe to są takie podstawowe metryki, które są zbierane i to mogą być nawet linie kodu, liczby commitów, liczby PR-ek, ilość wrzucanych feature'ów, wyrzucanych, ilość release'ów, czas tych release'ów i rzeczy takie, które są oczywiste, za które deweloperzy używają ręce i urywają głowę, bo przecież jak to? Nie mierzy się jakości ich pracy liniami kodu, nie mierzy się jakości ich pracy ilością commitów i to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Tylko Krzysiek, tak pomyślmy sobie, czy jak to z twojej perspektywy? Te dane mają znaczenie, czy nie mają znaczenia? No powiem tak, nie mierzymy na co dzień na przykład tego przeważnie, jaki mamy puls, ile oddechów na minutę i jak nam krew krąży. Wiadomo, mamy różne zegarki, różne inne urządzenia, ale zasadniczo przez tysiące lat ludzie tego nie mierzyli. No ale jak mamy puls w pewnym momencie za niski albo nawet zerowy, czy 0 oddechów na minutę, no to wtedy znaczy, że jest sygnał, że coś zdecydowanie jest nie tak. Tutaj jest tak samo. To są takie podstawowe dane, które pokazują, że żyjemy, że nie ma żadnej katastrofalnej sytuacji, że wszystko jest w porządku, że ta saturacja krwi jest w porządku, liczba oddechów, liczba uderzeń serca na minutę i tak dalej. Dokładnie tak, z tego względu, że jeżeli masz dobry zespół, świetnych specjalistów, zmotywowanych, zaangażowanych, gotowych do pracy, wypoczętych, to jest bomba. Ale przyjdzie gorszy czas, przyjdzie, może ktoś będzie przepracowany, może ktoś będzie wypalony, ktoś będzie wymęczony i tak naprawdę nawet nie zauważysz, kiedy twój najlepszy pracownik się wypala, wymęcza, bo nie będziesz wiedział, nie będziesz tego patrzył, nie będziesz tego monitorował i po to są te metryki. One nie są po to, żeby ludzi rozliczać, one są po to, żeby sprawdzić, czy oni żyją. Po to, żeby wiedzieć, czy na pewno jest jakiś odchył do normy. To jest też taki wkład do rozmowy 1 na 1. Jeżeli się okazuje, że ktoś z twoich ludzi drugi tydzień z rzędu nie robi roboty, którą ma, nawet takiej minimalnej,
no to już jest jasny sygnał do tego, żeby zareagować, a najlepiej szybciej niż później, żeby się dopytać, czy wszystko u niego w porządku, co potrzebuje, może coś tam się dzieje. Bez tych danych jesteśmy ślepi i nie mamy bladego pojęcia, co u naszych ludzi się dzieje, a znowu jest pewnego rodzaju klęska urodzaju dla lidera, dla menadżera, bo jeżeli teraz wy macie za dużo ludzi i zarządzacie dużym zespołem albo wręcz dużymi zespołami, to skąd wy macie wiedzieć, czy to w ogóle tam ci ludzie jeszcze żyją, oddychają, czy już żeście, wiecie, rozjechali ich walcem, oni już nie wyrabiają, mają już dość, a wy ciągniecie je dalej do przodu. Więc te metryki, one są dokładnie po to. One nie są po to, żeby rozliczać, czy porównywać ludzi między sobą na zasadzie, bo Kowalski zrobił 5 komitów, ty zrobiłeś 4, kurczę, nie dostaniesz premii. No to jest najgorsze, co możecie zrobić w takiej sytuacji. Te dane nie są absolutnie do tego. Te dane to są właśnie fundamentalne dane tego, żeby mierzyć, czy ludzie żyją, czy oddychają, czy im się chce, czy robią swoją robotę, czy jakkolwiek wasz statek płynie do przodu, czy stoi w miejscu, a może się nawet cofa. To jest ta taka podstawa, którą warto mieć, żeby widzieć, że żyjemy. No ale co dalej? Bo to jest taka rzecz, którą prawdopodobnie wiele zespołów ma zaimplementowane, niekoniecznie wielu menedżerów. Ale co dalej, Paweł? Druga rzecz to jest zaangażowanie i motywacja zespołu. Czyli już wiemy, że żyją, oddychają, to teraz pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, to czy chce im się robić i czy są odpowiednio zmotywowani i zaangażowani, czy ta robota sprawia im frajdę. Bo to jest informacja, taki zestaw metryk, który wam powie, czy możecie spać spokojnie, czy zaraz może wasi najlepsi ludzie odejdą do konkurencji, czy może rzeczy, które robicie, one sprawiają, że zespół jest sfrustrowany, wkurzony, zdemotywowany, niezaangażowany i tak naprawdę nie będzie miało to zaraz sensu, albo ludzie się zwolnią sami, albo wam się po prostu firma rozsypie od środka. Pierwszą taką miarą będzie poziom zadowolenia waszych ludzi i zadowolenia na temat rzeczy, które oni aktualnie robią. Możecie to wysyłać w formie takiej ankiety, może są systemy, które można zaimplementować, jeżeli pracujecie z kodem, czy takie prompty na zasadzie informacji, czy dany commit, dany push, dany feature sprawiał ci radochę, czy nie, czy to była droga przez mękę i w ogóle nigdy więcej nie chcesz takich rzeczy robić. Ważne, żeby takie dane były możliwie kontekstowe albo żeby się odnosiły do jakichś realnych wydarzeń. My robiliśmy to w zespole swojego czasu w ten sposób, że wysyłaliśmy ankiety na koniec dnia, pytając ludzi, jak oceniasz dzisiejszy dzień? Czy on był spoko, czy on był fatalny? Czy on był tragiczny i nigdy więcej nie chcesz takiego robić? I wtedy też korelowaliśmy to ze zdarzeniami, które aktualnie w firmie miały miejsce, czy z projektami, które aktualnie miały miejsce. Do tego też dochodzą wszelkiego typu badania i ankiety, o których też mieliśmy odcinek i podlinkujemy w opisie, czyli ENPS, bo to też jest miara. Miary mogą być, wiecie, liczone dziennie, godzinowo, tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, rocznie itd. I wszystkie mają swoje miejsce w organizacji i dobrze mieć do nich dostęp i taki na przykład NPS może nam pokazać, jak wygląda sytuacja w dziale, w zespole, w firmie, czy ludzie są zadowoleni z tego, co robią, czy nie są, co ich motywuje, czy robią to, co chcą robić. I to, czy my odpowiadamy też na ich potrzeby jako organizacja, no bo zatrudniając specjalistów, no to oni pracują nie tylko dla pieniędzy, ale też dlatego, żeby się rozwijać, żeby robić fajne rzeczy, wartościowe, żeby pracować wśród najlepszych, żeby się uczyć i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma jakieś swoje motywacje i teraz my musimy o tym dokładnie wiedzieć. Czy nasz zespół jest zmotywowany i robi, czy nasz zespół jest zdemotywowany i zaraz odejdzie. Więc dobrze to badać i w perspektywie na przykład kwartalnej, dłuższej właśnie przez badania pracowników typu NPS, ale też badać ten poziom zadowolenia na bazie danej pracy. Może to być nawet forma retrospekcji po sprincie, po danym okresie pracy, żeby to umieścić i się dopytać, czy to musi być, czy jest ok, czy nie jest ok, czy to było fajne, czy to nie było fajne, co można zrobić inaczej, co można zrobić lepiej i tak dalej. I tu się kłania cały wachlarz narzędzi, bo musicie wiedzieć i pamiętać też, że miara to niekoniecznie musi być zautomatyzowana liczba w Excelu gdzieś tam, ale to może być też takie ręczne pytanie na spotkaniu, czy jesteśmy ok, czy jesteśmy tutaj i teraz, czy robimy dobre rzeczy, czy można zrobić coś lepiej, czy możemy coś usprawnić, czy w naszym procesie jest coś do usprawnienia. Jeżeli my o tego nie badamy, czyli nie pytamy, nie ma znaczenia, czy jesteśmy w stanie to mierzyć właśnie systemowo, cyfrowo, na liczbach i tak dalej, czy jest to kwestia samopoczucia, odczucia i spytania ludzi na właśnie takim spotkaniu podsumowującym. Ważne jest to, żeby to było i żeby to badać i żeby regularnie się nad tym zastanawiać, czy
robimy dobrą robotę, czy ludziom chce się robić tą robotę, czy są w tym miejscu, gdzie powinni być, czy realizują swoje learning plany, też podlinkujemy odcinek o learning planach, bo jeżeli tego wszystkiego nie będzie, to zaraz nie będziecie mieli z kim pracować, bo ludzie pójdą sobie do konkurencji i możecie sobie myśleć, że tak, jest AI, jest trudny rynek, jest sytuacja na rynku pracy trudniejsza, ale jeżeli zaoracie swoich ludzi, zdemotywujecie ich, sprawicie, że nie będzie im się z wami dobrze pracowało, to oni i tak znajdą pracę gdzieś indziej albo będą woleli wypasać owce w Bieszczadach, niż się z wami męczyć. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby to mierzyć, badać i sprawdzać. I co jest ważne, że to nie jest tak, że teraz usłyszeliście u nas, no dobra, to tam ENPS czy pytanie ludzi, no to muszę wdrożyć taką miarę. To jest bardziej rozbudowane. Prawdopodobnie spotkaliście się z pojęciem Developer Experience albo DevEx. To jest takie rozszerzenie tego, w jaki sposób mierzymy, jak efektywnie działają zespoły, jak ludzie są zadowoleni z tego, jak pracują. Musimy zaprosić jednego naszego znajomego, który wdrażał to u siebie w firmie. Nawet mamy całkiem świeży raport przygotowany przez Network Perspective. Pytali konkretnie polskich deweloperów, menedżerów, co napędza zespoły, co blokuje je, co jest ważne właśnie w tym Developer Experience. Podlinkujemy to w materiałach do tego odcinka, ale co jest ważne to to, że to bywa różnie, biorąc pod uwagę, jak pamiętacie, że w różnych sytuacjach różni ludzie się zachowują różnie, więc też musicie zwrócić uwagę to, co jest ważne dla waszej firmy, waszego zespołu, bo to będzie też różne po prostu. To nas prowadzi do trzeciego, takiego ostatniego koszyka miar, który jest bardzo istotny i o którym też się często zapomina, a zwłaszcza zapomina się na poziomie operacyjnym. Czyli tutaj mamy koszyk metryk stricte biznesowych, ale metryk takich twardych, czyli gdzie jest kasa, ile my realnie zarabiamy, ile zysku przynosi to, co my robimy, ile ja kosztuję, a ile zysku przynoszę firmie. Jeżeli ta proporcja jest zachwiana, znaczy, że jest źle. Jeżeli moja praca jest dla firmy kosztem i tak naprawdę nic z tego nie ma, też jest źle. Jeżeli nie umiemy tego mierzyć, to też jest źle, bo możemy to mierzyć na poziomie zewnętrznym, ale i wewnętrznym. Możemy mierzyć realnie, jeżeli praca twojego zespołu, twoich ludzi przekłada się bezpośrednio na zysk dla firmy lub oszczędności dla firmy, bo to są dwie różne rzeczy, pamiętaj. Tam nie ma nic więcej, więc trzeba się nad tym jasno zastanowić. Ile kasy trzeba zainwestować w to, żeby dowieść ten projekt, który aktualnie robisz i ile on realnie przyniesie. Idealna taka miara to jest wygenerowane x dolarów, złotych, jenów czy dowolnej walucie, w której operujecie, na daną jednostkę czasu na osobę, czyli ile praca danej osoby wkłada do tego naszego koszyka, na ile to jest efektywne, na ile to jest sensowne. I teraz z jednej strony mamy zwroty z inwestycji, czyli tak zwany ROI, ale również mamy zysk, czyli tak zwany trading profit, czyli ile zysku przynosimy, jaki jest zwrot. Zawsze warto patrzeć z perspektywy i zysku, i oszczędności. I teraz idealnie jest w sytuacji, kiedy to jest kasa, ale bardzo trudno z naszego doświadczenia jest policzyć to w realnych pieniądzach. Dużo łatwiej jest to policzyć nawet na bazie, wiecie, takiej powiedzmy krypto-pseudowaluty na zasadzie requestów komunikacji, czyli jeżeli mówimy o projektach IT, my robimy jakąś aplikację i teraz my gadamy z innymi aplikacjami z naszej firmy, czy w ogóle spoza firmy, no to mamy logi, mamy tam informacje o ruchu i teraz wiemy, jak często na przykład dana aplikacja jest używana. Jeżeli mamy teraz informację, że ten system jest używany pierdyliard razy, a powinien być używany połowę tego, albo powinno to być zoptymalizowane, bo jest to po prostu nieefektywne, jest to niewydajne i tak naprawdę tracimy na tym czas, a co za tym idzie i pieniądze, to jest informacja o to, że tutaj jest coś nie tak, bo te miary i te wskaźniki mają nam pokazać, gdzie jest dobrze, czy żyjemy, czy jest ok, gdzie jest źle i teraz to, co znaczy źle, to nie jest po to, że dobra, tutaj będziemy się biczować, bo jest źle, tylko to ma nam pokazać, o, tutaj warto się skupić, tu warto przyłożyć energię, żeby dany problem rozwiązać, dane rozwiązanie usprawnić, dane przepływy udrożnić, żeby działać szybciej, sprawniej, łatwiej, milej i przyjemniej i żeby de facto na koniec dnia było więcej zysku z waszej pracy. Bo jeżeli chcecie mieć większe budżety szkoleniowe, większą wypłatę, większe możliwości, no to wasza firma musi zarabiać najzwyczajniej w świecie więcej, bo to się z powietrza nie bierze. Kasa twoja wypłata bierze się z płacących klientów twojej firmy, a nie z dotacji, grantów czy innych rzeczy, które tak naprawdę zrobiły na rynku więcej szkody niż pożytku, bo mamy cały legion już takich poległych startupów, które padły pod ciężarem tego, że
nie miały bladego pojęcia, skąd się bierze ich kasa, że kasa się bierze od inwestorów, ale kiedy już kasa od inwestorów się skończyła i ta bańka pękła, nagle się okazało, że klientów nie mamy i nikt za to badziewie nasze nie chce płacić, więc skoro nikt za to nie chce płacić, dlaczego my to jeszcze robimy? Więc to jest mega istotne, żeby te miary mierzyć. Łatwo popaść właśnie w takie myślenie, zwłaszcza jeżeli pracuje się w wielkim korpo, że odnosimy swoją pracę do takiej pracy, jak na przykład ktoś pracuje gdzieś w okienku w urzędzie, czy robi taką pracę, że codziennie robi to samo, no i po prostu ma płacone za to, żeby codziennie robić to samo i przeważnie to nie zarabia, tylko no po prostu pani na poczcie na przykład ma tam być przez określoną liczbę godzin, żeby obsługiwać interesantów, koniec. I to jest w porządku. Tak samo pani w urzędzie, czy pan w urzędzie, czy gdzieś tam w innym miejscu, no mają płacone za to, żeby przez 8 godzin wykonywać jakąś pracę i już, koniec. I to jest ok, ale jednak w większości firm takich, w których my pracujemy, to rzadko kiedy bywa tak, że chodzi o to, żebyśmy przez 8 godzin po prostu siedzieli i robili coś, wyglądali, że coś pracujemy, ale to nic ma nie przynieść. Jednak przeważnie oczekuje się, że jeżeli zespoły deweloperskie mają zlecane jakąś pracę, to po coś to jest, to ma popchnąć biznes do przodu, czy ma zarobić jakieś pieniądze. W startupach, no to wiadomo, musimy coś zbudować, żeby to potem sprzedać, żeby to miało jakąś wartość dla inwestorów, dla klientów, dla wszystkich. Do czego zmierzam, że musimy o tym pamiętać, że jeżeli przestaniemy generować oszczędności, czy zarabiać dla tej firmy, no to przestanie się nasza praca opłacać i bardzo możliwe, że wasz szef wam powie, że no niestety musimy się z wami pożegnać, odeślemy was do naszego odcinka o zwolnieniach grupowych, bo to była taka sytuacja. To jest ważne, żeby o tym pamiętać, żeby przypominać o tym sobie, że to nie jest tak, że mamy jakieś tam miejsce pracy w nieskończoność i będziemy po prostu klikać myszką i przesuwać okienka po pulpicie, tylko jednak ktoś na to patrzy, ktoś to liczy i musimy przynosić zysk albo generować oszczędności. Warto wiedzieć, gdzie to jest, żebyśmy też mieli świadomość, jak to wygląda. Ważne, żebyście wy też o to dbali, też to liczyli, no bo ja bardzo nie wierzę w taką relację pracowniczą na zasadzie jestem pracownikiem i będę pracować tutaj do końca życia i nic mnie nie obchodzi i w sumie ja tutaj jestem tylko, nie wiem, za karę. No to jest totalnie bez sensu. Można robić w życiu fajniejsze rzeczy, więc jako menadżer, czy to liniowy, operacyjny, czy na jakiejkolwiek jesteś pozycji, czy może dopiero przyszły menadżer, jeżeli będziesz się tym interesować i będziesz zaczynać to liczyć, będziesz dopytywać, a ile mamy tego, a jak możemy zrobić tu i tak dalej, możesz bardzo szybko nie dość, że awansować i wyjść wyżej w swojej karierze właśnie przez to zainteresowanie rzeczami, które są naprawdę ważne, a nie pierdołami, które nikogo nie obchodzą i na nic się nie przekładają, a z drugiej strony też będziesz wiedział, co aktualnie znaczy, że ty robisz dobrą robotę i czego masz robić więcej. Tak po prostu po ludzku, no bo chcemy robić robotę, która ma znaczenie, która ma sens i nawet w takim urzędzie można to zrobić dobrze. O tym są całe 2 odcinki na temat jobcraftingu, które pokazują, że nawet najnudniejszą pracę na świecie można sobie wystrugać w taki sposób, żeby ona była ważna i wartościowa. Kiedy wiemy, że mamy już sobie takie 3 bloki, czyli musimy mieć miary, które nam pokażą, że ludzie żyją. Musimy mieć miary, które nam pokażą, że ludzie są zadowoleni, zmotywowani i faktycznie im się chce robić to i to, co robimy ma sens. I mamy te miary, które nam pokazują, że to się opłaca, że zarabiamy kasę, że mamy na to, żeby opłacić wypłaty dla pracowników, wszystkie ZUS-y, podatki na inwestycje i tak dalej. To teraz przejdźmy do rzeczy kluczowych, czyli takich podstawowych błędów, które ludzie robią z miarami. Krzysiek, ty już powiedziałeś tu na początku, że mierzymy albo nic, albo wszystko i to faktycznie jest pierwszy podstawowy błąd, z czego najczęściej to ani jedno, ani drugie nie jest prawdą. Z tego względu, że większość systemów, które używacie, one i tak coś tam mierzą. Czy wy o tym wiecie, czy nie, czy tego używacie, czy nie. Te feature'y tam są, czyli w zależności od tego, czy używacie nie wiem, GitHuba, czy używacie Atlassiana, czy używacie Asany, czy dowolnego innego systemu, który pozwala wam realnie razem pracować w jakimś tam skoordynowany sposób, to w tych systemach jakieś dane już są, więc nigdy to nie jest tak, że nie macie nic, zawsze jest coś, tylko wy prawdopodobnie o tym nie wiecie, więc warto się na tym skupić. Z drugiej strony mierzenie wszystkiego absolutnie jest też słabe z tego względu, że jeżeli nie skupicie się na czymś konkretnym, no to nic wam nie da.
Tak jak powiedziałem wcześniej, miary są po to, żeby wyznaczyć, gdzie nas boli, gdzie jest aktualnie sytuacja, która wymaga poprawy, zaangażowania, czy może w ogóle zainwestowania, bo to jest jakiś nowy obszar, który musimy dopiero ogarnąć, bo dopiero to budujemy. Wtedy te miary wszystkie, które mamy ze wszystkich systemów, to jest trochę takie jak deskę rozdzielczą w samolocie, czy tam w samochodzie, że mamy pełno tych wszystkich kontrolek i tak dalej i potrzebujemy mieć taką jedną typu check engine, że wiemy, że jest jakaś taka czerwona lampka, która jak się świeci, to znaczy, że jest przerąbane i trzeba reagować, tutaj się pali, czy to może być jakiś alarm przeciwpożarowy, cokolwiek. Chodzi o to, że mierząc wszystko, no nie możemy na wszystko patrzeć, bo to nic nam nie da, bo nic innego nie będziemy robić. Ale mierząc to wszystko, my musimy wybrać te rzeczy, które są najbardziej istotne i je sobie spiąć w taki system, który nam pokaże, że jeżeli będzie coś złego w tych kluczowych obszarach, to żebyśmy dostali powiadomienie jakieś, żeby nam ten system nasz powiedział: stary, tu się pali, zrób coś, albo najlepiej nie, że tutaj się pali, tylko za tydzień, jeżeli nic z tym nie zrobisz, to będzie się palić, albo za miesiąc, jeżeli nic z tym nie zrobisz, to będzie się palić. Bo to jest dużo ważniejsze z perspektywy lidera, żeby widzieć i planować do przodu, wiedzieć, gdzie jestem teraz i gdzie będę za chwilę, i jak ta sytuacja się rozkłada, czy wszystko gra w tych moich obszarach i czy te moje obszary przynoszą wartość w całym obrazku i czy to wszystko się kupy trzyma. Bo jeżeli nie, no to może być różnie w perspektywie krótkofalowej, długofalowej, ale dokładnie po to jest. Kolejny błąd, który często popełniamy, jest taki, że coś my sobie mierzymy, na przykład my sobie tam usiądziemy, jestem pan menedżer, będę mierzył różne rzeczy, albo nasze kierownictwo też mierzy jakieś rzeczy i po prostu gdzieś tam wrzucamy, czy to jakiś dashboard, czy wysyłamy jakiś, nie wiem, automatyczny raport cotygodniowy, czy nawet na jakimś spotkaniu i mówimy, no dobra, tutaj takie są wartości określone na zielono, tutaj na pomarańczowo i tyle. Nic nie osadzamy tego w kontekście, czyli po co mierzymy takie rzeczy, jaki to ma cel i z drugiej strony też, co możemy z tym zrobić, w jaki sposób możemy zmienić te wartości i w jakim kierunku. Te dane muszą być osadzone w jakimś kontekście i musimy też rozumieć, co możemy zrobić, żeby zmienić te wartości. To jest bardzo istotne właśnie po to, żeby ludzie rozumieli, co robimy. Bo jak my im rzucimy w twarz jakąś cyfrą, to oni przede wszystkim zaczną siebie porównywać do tych cyfr wedle swojej własnej interpretacji, która może mieć się nijak do tego, co robimy w firmie, co robimy w organizacji. Że rzucając taki raport na zasadzie, no mamy tyle i tyle, nie wiem, linii kodu, tyle i tyle pull requestów, tyle i tyle feature'ów, to pierwsze, co zrobią deweloperzy i zespoły deweloperskie, zespół X ma, 5, a my mamy 2, jesteśmy do dupy. I wtedy siada morale, wtedy siadają health checki, wtedy siada wszystko. Więc to jest kluczowe, żeby każdy dokładnie rozumiał, po co robimy to, co robimy, żeby tłumaczyć, żeby to komunikować, żeby też pokazywać regularnie, tak z tygodnia na tydzień, czy tam w takich interwałach, jak pracujecie, że to są dane, które wam pomagają robić robotę, a nie ją utrudniają. To nie jest egzamin w szkole, że musicie się dopasować do klucza, żeby wejść na zielone pole w Excelu, bo jeżeli tak jest w waszej firmie, to jak mówi moja mentorka, albo zmień organizację, albo ich naucz robić to dobrze. Zrób te miary tak, żeby one miały sens i dawały wam kierunek, pokazywały, że faktycznie robicie dobrą robotę, a jeżeli one są tylko i wyłącznie po to, żeby je robić, nie róbcie tego. Lepiej to wyrzucić i nie mieć tych miar w ogóle, niż właśnie robić w taki sposób, że rzucacie komuś Excelem w twarz, czy jakimś dashboardem w twarz, bez komentarza, bez wyjaśnienia, bez wytłumaczenia, bez kontekstu, bez danych, bez pochylenia się na tym, ale też bez tego, żeby jeżeli było źle, a teraz jest dobrze, no to wypadałoby to celebrować i świętować, bo jeżeli nasza robota wpłynęła na to, że rozwiązaliśmy jakiś problem i te dane są takie, jak chcieliśmy być, to jest zarąbisty sukces. Więc trzeba na tym też się skupić, też mieć czas na to, żeby świętować, też mieć czas, żeby pogratulować, podziękować ludziom za pracę, że robią dobrą robotę, bo zrobiliśmy to, co chcieliśmy uzyskać. Jeszcze ważny punkt, że chyba użyję twojego sformułowania ulubionego. Najgorsze, co możecie zrobić, to ludzi rozliczać z takich wartości, których ani nie powiedzieliście, po co mierzycie, ani jak to zmienić. A czasami nawet zdarzają się sytuacje, że ludzie nie mają wpływu na tę wartość i mówicie, no proszę, tutaj jest na czerwono, a powinno być na zielono, nie ma premii. Bo też widziałem takie przypadki, że starano się tak bezpośrednio przetłumaczyć, że deweloperzy są odpowiedzialni za jakiś wynik finansowy, kiedy oni nie wiedzieli nawet, co mogą zrobić, żeby ten wynik finansowy zmienić, a czasami to nie było możliwe.
Więc to jest istotne, żeby o tym pamiętać. I tu jest jedna uwaga, co innego, bo zdarzają się sytuacje, że firma na przykład wypłaca bonus od wyniku finansowego wypracowanego przez cały department czy całą firmę. Tu nie o to chodzi, to jest ok, no ale wtedy to jest jakby taki wspólny wysiłek. Natomiast tutaj mówimy o takim indywidualnym rozliczaniu osób czy zespołów za ich pracę. No i ostatni błąd, który rozwala wszystko w miarach i zniszczy właściwie twój zespół i twoje morale twojego zespołu i twoją pracę, to jest mierzenie nie tego, co trzeba. Czyli skupiasz się na objawach, a nie na przyczynach. Jeżeli coś nie działa, patrzysz, mierzysz nie to, co trzeba. Taki najbardziej jaskrawy przykład możemy wziąć z branży, czy to marketingu, czy social mediów, czy sytuacji, kiedy patrzymy na wyświetlenia, patrzymy na zasięgi, ale nie patrzymy na konwersję, czy na to, co dany materiał zrobił, czy sprzedał, co miał sprzedać, czy doprowadził do danej akcji, tylko cieszymy się, mamy miliony lajków, zresztą subskrybuj ten kanał, jeżeli go jeszcze nie subskrybujesz, bo mamy tu za mało tych subskrybentów. I to jest właśnie to, jeżeli patrzymy na przykład na taką liczbę, która jest totalnie bez znaczenia, czyli patrzymy na coś, co jest totalnie nieistotne lub w procesie sprzedaży, produkcji, rozwiązywania procesów jest samą górą lejka, albo nawet nie jest nawet naszym lejkiem marketingowym, czy nie jest naszym procesem, a my się na tym skupiamy, bo chcemy mieć z jakiegoś dziwnego powodu tą liczbę wymasterowaną na maksa, żeby tam była jak największa cyferka. Nie wiadomo po co, bo to jest cyferka, która nic nie wnosi, nic nie znaczy, nic nie daje i absolutnie na nic się nie przekłada. Ale my z jakiegoś powodu chcemy mieć tam jak najlepszy wynik i to może tyczyć się wszystkiego. Może się to tyczyć wydajności, ilości linii kodu, może nie wiem, ilości testów. Dowolnie, nie ma to większego znaczenia. Chodzi o to, że to jest, jeżeli mierzymy dane jakąś, która nie mówi nic, nie ma realnego wpływu na przełożenie, co my realnie możemy zrobić, jak to źródło, czy to problemu, czy kosztów, czy tego naszego bólu możemy zaatakować, żeby poprawić, no to jest potężny błąd. I teraz często mamy sytuację patologiczną, jeżeli na przykład zarząd, czy na przykład jakiś project manager, czy ktoś powiedzmy z takiego managementu średniego szczebla patrzy na liczbę, która w sumie jest do niczego, nic nie daje i w sumie nie przekłada się realnie. To nie jest liczba zysku, to nie jest liczba klientów, to nie jest liczba sprzedaży, to nie jest liczba taka, na której faktycznie powinien się skupić. To jest jakaś liczba z dupy, typu, nie wiem, wyświetlenia, lajki na Facebooku czy na YouTubie. I my teraz optymalizujemy się pod to nie dość, że będziemy inwestować masę czasu, energii, pieniędzy i prądu w rzeczy, które są totalnie nieistotne, to jeszcze później będziemy sfrustrowani, bo walczymy z wiatrakami, bo często w takich sytuacjach mierzymy rzeczy, które są, tak jak Krzysiek już powiedziałeś, a to dobrze, żeby wybrzmiało, które są totalnie niezależne od nas. Nie mamy na to absolutnie żadnego wpływu, nie mamy żadnego wpływu na to, jakie algorytmy naszych dostawców, czy naszych partnerów, czy jakieś tam API działa tak czy siak. Są rzeczy poza naszą kontrolą, poza naszym zasięgiem i jeżeli my będziemy chcieli te rzeczy zmieniać, no to mamy gwarantowaną porażkę, frustrację, wkurzenie i wtedy właśnie po mierzeniu takich rzeczy i pracy nad takich rzeczy dochodzimy do takiego wniosku, że stary, te miary są totalnie bez sensu. Nie ma sensu nic mierzyć, bo to, co mierzymy, jest do bani i tak nic się nie da z tym zrobić i wtedy najczęściej z mierzenia rzeczy wychodzi, stwierdza się, że to nie ma żadnego sensu, jest to do dupy, więc nie róbcie tego. No dobra, Paweł, moim zdaniem przekonałeś naszych słuchaczy do tego, że warto mierzyć i jeżeli chcieliby coś wdrożyć, załóżmy, jestem menedżerem zespołu, takie YOLO mamy, robimy nasze zadania, miarą naszego sukcesu jest to, czy PM na nas narzeka, albo czy klient narzeka, albo nie, albo czy szef, tam jakiś prezes jest zadowolony, czy nie, to jeżeli byśmy chcieli zacząć od jutra jakieś użyteczne rzeczy mierzyć, żeby to nam coś dawało, to co powinniśmy zrobić w takim horyzoncie krótkim, powiedzmy miesiąca, dwóch? Co możemy wdrożyć? Co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Po pierwsze, wybierz sobie po jednej miarze, i którą prawdopodobnie masz. Taka pierwsza rzecz to jest rozejrzyj się w tym, co masz. Zrób sobie taką inwentaryzację. Przejrzyj sobie te systemy, z których korzystasz, gdzie lecą zadania, gdzie ludzie raportują swoją pracę, co tam klikają w dowolnym procesie tego, co robicie. Jak to wygląda? Jakie dane masz? Jakich ci brakuje? To jest pierwsza, najważniejsza rzecz, żeby wiedzieć w ogóle, z czym masz do czynienia i wtedy wybierz sobie taką jedną rzecz, która ci pokaże, pierwsza, czy twoi ludzie żyją? Sprawdź. Może to nawet nie być metryka, czy to jakaś konkretna liczba, może to być nawet przemyślenie i zastanowienie się,
czy ja na pewno się ze wszystkimi widziałem w ostatnim czasie takim, wiecie, bliższym niż zeszły rok, na przykład na spotkaniu 1 na 1 i czy w ogóle wiem, co tam się dzieje, czy ci ludzie w ogóle jeszcze oddychają. Więc to może być taka metryka, która nam pokaże, czy ludzie żyją. Wybierz sobie cokolwiek. Czy mogą to być PR-ki, komity, właśnie spotkania na 1 na 1, statusy, aktywności, cokolwiek. Wybierz sobie jedną rzecz, która ci powie, tak, twój zespół żyje. Druga rzecz, czyli kolejny koszyk, zastanów się, co twoich ludzi kręci i motywuje, więc możesz nawet przyjąć taką miarę ilość bluzgów na sekundę w biurze czy na spotkaniu. I teraz wiadomo, że niekoniecznie pracujemy w biurze, czy pracujemy hybrydowo, czy pracujemy zdalnie, ale jeżeli na każdym spotkaniu ludzie ci narzekają, to już wiesz, że to jest dobra miara do wzięcia tego, że chyba nad tą sensem pracy, motywacją i w ogóle transparentnością, komunikacją warto popracować, więc to będzie najprostsze. I trzecia rzecz, spójrz z perspektywy zysku lub oszczędności na to, jak wasza praca przekłada się na faktyczny zysk dla firmy, korzyści dla klienta, oszczędności dla firmy czy dla innych zespołów, bo w zależności od tego, gdzie robicie, jakie projekty robicie, czym się zajmujecie, no, takie będzie też przeznaczenie tego zespołu. Raz to będzie koszt w R&D i analiza tego, co możemy zrobić więcej, raz to będzie na przykład, nie wiem, optymalizacja w operation czy w dowolnym innym dziale, raz to będzie szukanie, jak zoptymalizować marketing czy sprzedaż, czy jeszcze coś zupełnie innego, o czym nie mamy pojęcia. Ważne, żeby się zastanowić, czy to zarabiamy, czy nie zarabiamy. Jeżeli nie zarabiamy, to jak możemy zarabiać lub jak możemy zaoszczędzić. Czy te nasze procesy są optymalne, czy one nie są optymalne i jak to mierzyć. Nie szukajcie, dobra, to teraz miara taka, siaka i tak dalej, tylko skupcie się na tym, żeby wam pokazało, umiem, nie umiem. Bo jeżeli na wszystkie te 3 rzeczy i te wszystkie 3 bloki powiedzieć sobie, kurczę, ja nie umiem tego mierzyć, nie mam jak mierzyć, nie mam danych, nie mam możliwości, nie mam pomysłu, no to witamy, jesteście w domu i to jest wasza metryka, która mówi wam, że nie macie bladego pojęcia, jak się za to zabrać. Więc, żeby się za to zabrać, trzeba się za to zabrać, więc do dzieła, zaczynacie po kolei, przewincie sobie ten odcinek od początku i macie tutaj dużo inspiracji, jakie elementy wybrać od początku, żeby w ogóle sprawdzić, czy wasz zespół żyje, czy wasza robota ma sens i czy na siebie zarabiacie. I to chyba na tyle z tematu wprowadzenia do kwestii mierzenia naszej pracy. Jeżeli jesteście zainteresowani pogłębieniem tej wiedzy, tych informacji, to oczywiście wrzucamy trochę materiałów na stronę odcinka, ale też zapraszamy do kontaktu, wiecie jak nas znaleźć, czy to pisząc nam na naszego maila, czy patrząc na nasze social media, LinkedIn, Instagram, Facebook. A przede wszystkim, jeżeli jesteście zainteresowani, żeby popracować z nami, to wejdźcie na stronę nerd.management/konsultacje. Jesteśmy teraz w trakcie kilku takich projektów szkoleniowych, ale od nowego roku będziemy mogli znaleźć trochę przestrzeni, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy do kontaktu. A tymczasem widzimy się jak zawsze, co 2 tygodnie, we wtorek o 8:00. Słuchajcie, cześć! Cześć!